Witamina B12. Dlaczego jest tak ważna? W dzisiejszym odcinku skupimy się na jednym z kluczowych elementów naszego zdrowia – witaminie B12. Choć może wydawać się, że mikroskopijna cząsteczka jak witamina B12 nie odgrywa znaczącej roli, to w rzeczywistości jej obecność ma ogromne konsekwencje dla naszego organizmu. W ciągu następnych chwil przyjrzymy się bliżej skutkom niedoboru tej cennej witaminy. Czym jest witamina B12 i dlaczego jest tak istotna? Jakie objawy towarzyszą jej niedoborowi? Jakie mogą być długoterminowe skutki braku tej witaminy? Odpowiedzi na te pytania znajdziecie, słuchając dalszej części naszego dzisiejszego odcinka. Zapraszam do oglądania. Dzień dobry, jestem Martin z drużyny twojezdrowie24.pl. Witamy na kanale Twoje Zdrowie 24. Znajdziesz tu wiele przydatnych informacji na temat zdrowego trybu życia. Zapraszamy również do naszego sklepu, którym możecie Państwo wzbogacić się w zdrową żywność oraz inne prozdrowotne produkty. Witamina B12 jest niezwykle istotna dla naszego organizmu. Pełni ona kluczową rolę w procesach metabolicznych, produkcji czerwonych krwinek oraz utrzymaniu prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego. Najbogatszymi źródłami witaminy B12 są produkty pochodzenia zwierzęcego, takie jak mięso, ryby, jaja i produkty mleczne. Tutaj przerywnik, bo jeśli moje filmy takie jak ten są dla Państwa wartościowe, to zachęcam do okazania wsparcia lajkiem oraz subskrypcją. Pamiętajcie o dzwoneczku. Wpływa to bardzo motywująco na tworzenie jeszcze większej ilości takich filmów. Zapraszam też na nasz Instagram po jeszcze więcej wiedzy. Jeśli ktoś jest na diecie wegetariańskiej lub wegańskiej, powinien rozważyć suplementację witaminą B12. Rozwinę ten temat pod koniec tego odcinka. Osoby w podeszłym wieku powinny regularnie monitorować poziomy witaminy B12 i konsultować się z lekarzem w razie potrzeby. Również osoby, które zmagają się z zaburzeniami wchłaniania tej witaminy w przewodzie pokarmowym, nadużywają alkoholu, mają anoreksję lub są zainfekowane tasiemcem, powinny monitorować poziom witaminy B12. Osoby z niedoborami witaminy B12 mogą szybciej się męczyć, być blade i mieć utratę smaku. Charakterystycznym objawem niedoboru witaminy B12 jest zaczerwienienie, powiększenie, a nawet wygładzenie języka. Może także wystąpić trudność w połykaniu. Dodatkowo osoby z niedoborami witaminy B12 mają słabszą pamięć, objawy otępienia, problemy z koordynacją ruchową oraz zaburzenia czucia. Również możemy zaobserwować chudnięcie, utratę apetytu, a nawet biegunki. Niedobór witaminy B12 może doprowadzić do rozwoju poważnych chorób. Pierwszą jest niedokrwistość, inaczej nazywana anemią. Anemia spowodowana niedoborem witaminy B12 daje podobne objawy co niedokrwistość spowodowana niedoborem witaminy B9 czy żelaza, więc nie wystarczy tu jedynie wykonanie badania sprawdzającego stężenie witaminy B12. Niedobór witaminy B12 zwiększa ryzyko wystąpienia chorób neurodegeneracyjnych, czyli takich, które występują wraz z wiekiem, jak na przykład choroby Parkinsona, demencji starczej i choroby Alzheimera. Dodatkowo wraz z wiekiem przyswajalność tej witaminy może ulec zmniejszeniu, dlatego zaleca się wykonywanie badań, które określają poziom tej witaminy w surowicy krwi. Układ nerwowy jest szczególnie wrażliwy na niedobór witaminy B12, dlatego może dojść do spadku nastroju, pojawienia się objawów depresyjno-lękowych. Osoby zmagające się z depresją mogą mieć również niedobory witaminy B12. Odpowiednia podaż witaminy B12 może wpływać na wzrost wrażliwości na środki antydepresyjne. Witamina B12 jest witaminą niezbędną do wielu procesów zachodzących w ludzkim organizmie. U osób, u których nie występują niedobory witaminy B12, zaleca się dziennie spożyć 2,4 mikrogramów tej witaminy. Jednak jeżeli występują u nas niedobory, zaleca się większe dawki wynoszące 50, a nawet 100 mikrogramów dziennie. Dawkę zawsze powinien pomóc ustalić nam lekarz, bo niedobory mogą być spowodowane złym wchłaniania tej witaminy i w takiej sytuacji musi być prowadzone inne leczenie. Ważne jest, aby witaminę B12 przyjmować w formie leku lub sprawdzonego suplementu, ponieważ tylko tak mamy gwarancję, że naprawdę na opakowaniu znajduje się deklarowana dawka. Jak zatem pozbyć się niedoborów witaminy B12 w naszym ciele? Leczenie niedoborów tej witaminy powinno odbywać się trójtorowo. Przede wszystkim trzeba wyeliminować przyczynę, to jest najważniejsza rzecz. Po drugie, zmieniamy nawyki żywieniowe, czyli dodajemy witaminy B12 w naszej diecie i po trzecie oczywiście chodzi o suplementację. W pierwszej kolejności w badaniach laboratoryjnych trzeba określić stężenie całkowitej witaminy B12. Przyjmuje się, że wartości w zakresie od 200 do 1000 nanogramów na litr są zakresem referencyjnym uznawanym za normę.
Co jednak bardzo ważne, wartości w przedziale od 200 do 300 nanogramów na litr uznaje się za wartości graniczne. Pamiętaj proszę, nie zawsze niskie poziomy tej witaminy oznaczają potrzebę jej uzupełniania, gdyż bywają osoby, dla których te niskie stężenia są fizjologiczne. Jeśli uda Ci się poznać przyczynę niedoborów witaminy B12 w Twoim ciele, to pamiętaj, aby równocześnie do diety włączyć produkty mięsne, takie jak wątróbka wołowa i cielęca, wątróbka drobiowa, nerki cielęce czy też wołowe, mięso królika, mięso drobiowe oraz mięso indycze. Bogate w tę witaminę są także ryby takie jak tuńczyk, szczupak, łosoś, makrela, śledź, dorsz, sardynki, a także skorupiaki np. ostrygi. Korzystając z chwili przerwy, miałbym małą prośbę. Jeśli ktoś z Państwa chciałby przyczynić się do tego, aby nasza społeczność na tym kanale się rozwijała, to wystarczy, że klikną Państwo przycisk subskrybuj, który znajduje się pod filmem, a potem dzwoneczek, który pojawi się obok. Z góry dziękuję i wracam do tematu. Możemy znaleźć informacje o roślinnych źródłach witaminy B12, jednak czy to prawda i możemy pominąć suplementację? Już Ci wszystko wyjaśniam. Rośliny naturalnie nie wytwarzają witaminy B12, jednak może ona w nich występować przez zanieczyszczenie lub działanie bakterii. Trzeba jednak podkreślić, że w części przywoływanych pokarmów roślinnych znajdują się analogi B12, czyli nieaktywna forma, która nie wpływa na odżywienie witaminą i w podstawowym badaniu może wpływać na fałszywy wynik. W momencie rezygnacji z produktów pochodzenia odzwierzęcego należy rozpocząć suplementację witaminą B12, aby nie zapobiec jej niedoborom. U wegan jest to zabieg obligatoryjny, natomiast u osób spożywających niektóre grupy produktów pochodzenia zwierzęcego suplementację należy dostosować do całokształtu diety. Dawkę preparatu najlepiej skonsultować z lekarzem i dietetykiem na podstawie wyników badań i analizy jadłospisu. Witaminę B12 znajdziemy w różnych formach. Najczęściej są to cyjanokobalamina i metylokobalamina. Cyjanokobalamina jest najbardziej stabilna i dlaczego najczęściej znajdziemy ją w suplementach diety i produktach wzbogacanych. Natomiast metylokobalaminę uważa się za lepiej przyswajalną formę. Z drugiej formy suplementu mogą odnieść korzyści osoby, u których niedobór wynika z problemów z wchłanianiem, a nie z nieprawidłowo zbilansowanej diety. Wśród suplementów odradza się preparaty multivitaminowe i multimineralne. Ich stosowanie może być nieskuteczne w zapewnianiu odpowiednich ilości witaminy B12. Współwystępowanie różnych witamin i minerałów może utrudniać wzajemnie swoje działanie. Dodatkowo dawki zawarte w takich suplementach często są zbyt niskie. Najlepszym wyborem jest sięgnięcie po preparat konkretnie wycelowany w nasze potrzeby. Podsumowując nasz dzisiejszy odcinek, warto jeszcze raz podkreślić, jak istotną rolę odgrywa witamina B12 w naszym życiu i zdrowiu. Jej niedobór może prowadzić do szeregu poważnych konsekwencji, które nie tylko wpływają na nasze fizyczne samopoczucie, ale także mogą mieć negatywny wpływ na naszą psychikę. Dlatego tak ważne jest dbanie o odpowiednią podaż tej witaminy poprzez zrównoważoną dietę lub suplementację, szczególnie dla osób narażonych na ryzyko niedoboru. Pamiętajmy, że zdrowy styl życia, odpowiednia dieta oraz regularne badania kontrolne mogą nam pomóc w uniknięciu wielu problemów zdrowotnych związanych z niedoborem witamin i składników odżywczych. Jeśli macie wątpliwości dotyczące swojego stanu zdrowia czy diety, zawsze warto skonsultować się z lekarzem. Zapraszam do zaznajomienia się z poprzednim filmem, w którym omawiam nawyki, które niszczą zdrowie. Dziękuję, że obejrzeliście dzisiejszy odcinek do końca i do usłyszenia następnym razem, gdy ponownie zagłębimy się w tajniki ludzkiego zdrowia. Życzę Wam zdrowia i energii na każdy dzień.